Późną wiosną 1434 roku Władysław Jagiełło przeziębił się. Chory król został przewieziony do Gródka i tam zmarł. Jagiełło pozostawił dwóch synów, Władysława i Kazimierza. Starszy z nich, Władysław, miał dopiero 10 lat. Zmarły król zapewnił mu koronę w zamian za przywileje nadane szlachcie w roku 1430. Przywilej zakładał jednak koronację nowego króla po osiągnięciu przez niego wieku 15 lat. Niekoronowanie Władysława III oznaczałoby 5 lat bezkrólewia. Dla biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego była to okazja do przejęcia władzy w imieniu małoletniego Władysława. Musiał go tylko koronować. Odsunął od ewentualnej regencji królową Zofię Olszańską, matkę królewiczów, praktycznie zapewniając sobie rządzenie królestwem w imieniu nieletniego króla. Szlachta obiecała uznać za króla Władysława na drodze elekcji, a nie dziedziczenia tronu. Decyzja zapaść miała na zwołanych zaraz po śmierci króla zjazdach szlachty w Poznaniu. Oleśnicki przeforsował koronację. W odpowiedzi zjazd Małopolan odbył się natomiast w Opatowie. Po stronie regentki Zofii stanął Spytko III z Melsztyna. Ojciec Spytka był wpływowym i najbogatszym feudałem w królestwie. Niestety zginął pod Worsklą w 1399 roku. Spytko odziedziczył bogactwo i wpływy. Spytko III był zwolennikiem objęcia przez Jagiełłę czeskiego tronu, był blisko związany z czeskimi husytami, a z racji wysokiej pozycji w Polsce stał się przywódcą opozycji przeciw Oleśnickiemu. Potężny Zbigniew Oleśnicki zablokował objęcie czeskiego tronu przez polskiego króla, gdyż jako biskup był wrogo nastawiony do czeskich husytów. Gdy biskup dążył do koronacji Władysława, Spytko nie miał ze sobą większości. Szlachta nie wyobrażała sobie 5 lat bez króla. Władysław został koronowany 25 lipca 1434 roku, a władzę objął Zbigniew Oleśnicki. Opozycyjny ród Spytków z Melsztyna, związany z królową Zofią, przeszkadzał biskupowi. Oleśnicki jeszcze za życia Jagieły odbierał melsztyńskim włości, odsuwał ich od wszelkich urzędów. Ich dobra przekazywał swoim krewnym oraz odrowążom. Spytko III zdołał jakoś dostać się do króla i uzyskać wyrok nakazujący odrowążom zwrócenie zagarniętych dóbr. Jednak gdy król zmarł, o wykonaniu wyroku nie było mowy. Władza była w rękach biskupa. Rozpoczęły się rządy Oleśnickiego. Biskup brutalnie zdzierał dziesięcinę na rzecz kościoła. Oleśnicki zaczął podporządkowywać sobie urzędy świeckie, co doprowadziło do wzrostu niezadowolenia i wzrostu zainteresowania ruchem religijno-politycznym Jana Husa. Spytko miał dość rządów Oleśnickiego i w efekcie, według niektórych źródeł, przeszedł na husytyzm. Czy to prawda? Nie ma pewności. Biskup sam rozgłaszał tą prawdę, chcąc uczynić swego wroga kacerzem. Zbigniew Oleśnicki 25 kwietnia 1438 roku doprowadził do zawiązania w Nowym Korczynie Konfederacji Szlacheckiej. Skierowana ona była przeciwko husytom i ich zwolennikom, którzy zabiegali przez przyjęcie przez Jagiellonów korony czeskiej. Konfederaci w imię obrony wiary zobowiązali się zwalczać każdego, kto by błędy kacerskie szerzył. Konfederacja miała skupić szlachtę wokół biskupa, niszcząc prawdziwych i rzekomych husytów. W tym okresie kolejnym kandydatem husytów, a także stronnikiem Spytka do tronu w Pradze był Kazimierz, młodszy brat Władysława. Wspierała ten pomysł królowa matka Zofia, ciesząca się dużym autorytetem. Spytko z Melsztyna zwołał swoich zwolenników do Nowego Korczyna.
Ponad rok po konfederacji Oleśnickiego 3 maja 1439 roku w tym samym miejscu powstała konfederacja Spytka-Zmelsztyna. 168 przedstawicieli rycerstwa zaprzysięgło sobie usunięcie zjawisk godzących w interesy ogólne wywołanych młodocianym wiekiem króla, czyli regencji Oleśnickiego. Władysławowi brakowało wtedy do ukończenia 15 lat zaledwie 6 miesięcy. Spytko i jego sojusznicy podejrzewali, że młodociany władca nadal pozostanie pod wpływem biskupa. Rycerze Konfederacji Spytka zgrupowani byli we wsiach wokół Korczyna. Nieco na południe leżał jego rodzinny Melsztyn, ale Oleśnicki nie czekał. Wyruszył z wojskiem przeciwko konfederatom. Stronnicy królowej znaleźli się w dwuznacznej sytuacji. Wspieranie Spytka, powołującego się na chęć koronacji Kazimierza w Czechach, oznaczałoby bunt przeciwko królowi Władysławowi. Nie poparli więc nowej konfederacji i siły Spytka osłabły. Porzucił Spytka też Jan Chińcza z Rogowa, co było niezwykle ważne dla dalszych wydarzeń. Na polach pod wsią Grotniki koło Nowego Korczyna siły Zbigniewa Oleśnickiego zaatakowały konfederatów. Ci chcieli założyć obóz u ujścia Nidy do Wisły. Nie zdążyli ani usypać wałów, ani ustawić wozów w tabor, którą tą metodę walki wynaleźli niedawno ich czescy sojusznicy. Piechota biskupa ruszyła do szturmu na konfederatów. Jednym z dowódców wojsk biskupa był świeżo przyciągnięty na jego stronę Jan Chińcza z Rogowa. Niezwykle krwawa bitwa trwała przez całą noc. Przeważające siły biskupa zepchnęły wojska Spytka do rzeki. Rozpoczęła się eksterminacja broniących się konfederatów. Oleśnicki zakazał brać jeńców. Dla kościoła byli to heretycy. Spytko, poraniony strzałami i oszczepami, walczył zaciekle, ale w końcu runął z konia. Wówczas biskup pokazał w pełni swoją pychę. Ciało Spytka polecił obedrzeć ze zbroi i szat. Nad nagim, pokonanym, prawdopodobnie martwym przeciwnikiem urządził sąd na polu bitwy. Ogłosił Spytka z Melsztyna zdrajcą. Nagie ciało skazanego leżało przez 3 dni porzucone na polu bitwy. Zapewne za karę miały je rozszarpać dzikie zwierzęta. Jednak ponoć po interwencji młodego króla pozwolono wdowie zabrać zwłoki i pogrzebać. Wojna domowa trwała jednak przez mniej więcej rok. Kościół krwawo karał heretyków. Biskup poznański Andrzej z Bnina, sojusznik Oleśnickiego, uzyskał w jej wyniku przydomek husytobójca. Tak krwawo poczynał sobie w Wielkopolsce. W kraju płonęły stosy, a na nich kacerze. Po śmierci Władysława pod Warną w 1444 roku jego brat Kazimierz zasiadł na tronie. W pierwszych latach panowania Kazimierz skutecznie odsunął biskupa i kościół od prób sprawowania władzy świeckiej.